Siemanko, witamy wszystkich widzów, witamy wszystkich menadżerów Speedway Managera. Z tej strony Gatto i... Pozioma, siema. Pozioma, no właśnie, wbił się w Pozioma. Pracujemy nad nowym formatem programu, oczywiście o Speedway Manager. Taki pierwszy pilotażowy odcinek, no więc porozmawiamy sobie dzisiaj o zagadnieniach. One nie będą jakoś, to znaczy połączyliśmy je w pewien sposób, jak chodzi o taki główny wątek, czy tam w jakiś sposób jedno przenika do drugiego. Ale tak zaczniemy trochę, ale będzie to trochę rozbite. Zacznijmy od KSM-u tak naprawdę, więc tutaj myślę, że uderzmy od razu z grubej rury. Gdybyś mógł, Dawidzie, Pozioma, sorry, gdybyś mógł z definicji to, co w przewodniku mamy napisane, Mogę być Dawidem. czym jest KSM albo z czego się przelicza? Znaczy tak, KSM no to co? Kalkulowana średnia meczowa. Tak jest. Czytając z przewodnika. Średnia liczba punktów zawodnika na bieg w sezonie poprzednim bez uwzględniania punktów bonusowych pomnożony przez cyfrę 4. 4, dokładnie. Nawet pokażemy to na przykładzie. I co tam jeszcze mamy? Znaczy i tak, maksymalny, minimalny KSM, czyli 12.00300. Liczeni do KSM-u są zawodnicy, którzy odjechali minimum 5 wyścigów, czyli 5 biegów. Jeżeli zawodnik nie zostanie sklasyfikowany przez 2 sezony do KSM-u, czyli odjedzie 4 bądź mniej biegów w każdym z 2 kolejnych sezonów, zaczyna trzeci sezon z KSM-em 3.0.0. Dokładnie tak. Ja tutaj jeszcze dodam, że KSM obowiązuje w ligach 1-3. Tak, to jest w sumie obecnie limit 45 punktów. No i w momencie, kiedy awansujemy, mamy dzielony ten KSM przez 1-1, a kiedy spadamy, jest on mnożony razy 1-1. Ale zanim byśmy sobie przeszli do tego, no właśnie, chciałbym, żebyśmy o tym KSM-ie pokazali sobie konkretnie w kadrze. No dobra, jesteśmy. Jesteśmy teraz w kadrze i teraz tak, słuchajcie, mamy dwie kolumny, jeżeli chodzi o KSM. KSM, który jest w obecnym sezonie, no, czyli ta przedostatnia kolumna, i KSM, który jest przeliczany na bieżąco, jakiego możemy się spodziewać u danego zawodnika na sezon kolejny. Oczywiście awans, spadek będzie zmieniał tutaj wartość tego KSM-u, no ale dzięki temu możemy sobie w momencie awansu czy spadku policzyć, ile on może wynieść. I teraz tak, jeżeli KSM u zawodnika Antonin Kasper wynosi 10,47 i zgodnie z tym, co było napisane w przewodniku, czyli jest to średnia biegopunktowa bez bonusów, no to jeżeli Kasper odjechał albo zdobył 89 punktów, odjechał 34 biegi, no to 2,61 razy 4 daje nam 10,47. Czyli ten KSM, który Antonin Kasper ma właśnie tutaj w tej ostatniej kolumnie. Czyli każdy menadżer tak naprawdę może sobie go przeliczyć to raz, dwa, no jest on pokazany, więc to też dla ułatwienia po prostu tutaj to wrzuciliśmy. Dobra, to co byśmy jeszcze powiedzieli do KSM-u Pozioma? Znaczy tak, warto też zaznaczyć, że jeżeli adept kończy i wychodzi jako 16-latek, to zaczyna KSM z 3.0. Warto też powiedzieć o tym, że do KSM-u liczą się turnieje par. Tak, dokładnie tak. Chociaż tam też są bonusy akurat. Jeśli chodzi o KSM, no póki co zostaje, tak jeszcze dodam. Ja też w zasadzie, no ja osobiście jako gracz nie widzę potrzeby, żeby zdejmować KSM, żeby zmieniać póki co jego wartość. Zresztą ankiety, które zrobiliśmy w przeciągu 2 lat, pokazały, że no, menadżerowie w większości jednak chcą, żeby ten KSM został w ligach 1-3, żeby on był na poziomie 45. Natomiast jesteśmy otwarci na rozmowę, na dyskusję, jeżeli chodzi o ten temat. Tak, ale KSM to jest istotny z punktu widzenia rotacyjnego tak naprawdę, bo no, nie sztuka wyszkolić sobie 8 rewelacyjnych zawodników. Trzeba menadżerować po prostu tutaj. To nie jest kwestia tego, żeby mieć samych kozaków. Tak, natomiast, no właśnie, czyli to jest z jednej strony właśnie utrudnienie, można powiedzieć, albo, nie wiem, dodatkowe wymaganie dla menadżera, zwłaszcza jeżeli mamy kluby partnerskie, prawda, gdzie no, możemy sobie tych zawodników przenosić z naszego klubu głównego do partnerskiego. No więc między innymi, no takich argumentów byłoby pewnie więcej za i przeciw oczywiście, dotyczących czy KSM zostawić, czy go zdjąć. Natomiast póki co on zostaje na poziomie 45, tego po prostu nie ruszamy. Myślę, że też rywalizacja dzięki temu jest ciekawsza
i wielu menadżerów z niższych lig, no właśnie, może się dostać do trzeciej, drugiej ligi. Może tam za długo nie pojeżdżą, a może pojeżdżą, nie wiadomo, natomiast no, daje to swego rodzaju oczywiście też handicap, jeżeli awansujemy z ligi do ligi co sezon, no to mamy dzielony przez 1-1. Także to jest dla nas akurat na plus. No jak spadamy, no to jest mnożone razy 1-1, no ale z drugiej strony jak spadamy, to mamy dobrych zawodników z niskimi wartościami KSM-u, no więc żeby wyrównać szanse poniekąd, no i tak dalej, moglibyśmy długo dyskutować, prawda? No niektórzy się przekonali o tym KSM-ie, na przykład ja. No właśnie, zderzyłeś się w tym sezonie z KSM-em, no ale dobra, no jest to też jak widać nauka, nie? Każdy się uczy. No właśnie, a przy okazji tam seria się skończyła, prawda? Więc chyba ostatnie miejsce aktualnie okupujesz. Zresztą ja przedostatnie w pierwszej lidze, także też nie będę tutaj w tym momencie jakoś mądrował, bo też pewnie spadeczek mnie czeka. No dobra. Nic strasznego, to tylko gra. Dokładnie tak, dokładnie tak. No a poza tym ciekawa rywalizacja, prawda? Nie, no tak, z punktu widzenia rywalizacji to całkiem inna sprawa, ale mówimy jakby z punktu widzenia samego faktu spadku czy awansu. No tak, no ale to wiesz, no gdyby to wszystko Ktoś musi było... wygrać, żeby ktoś musi wygrać, żeby ktoś przegrał i tak dalej. Tak? No dokładnie tak, dokładnie tak. No a poza tym, no, im dłużej ktoś gra i ma już zbudowany skład, też wprowadzonych swoich tam powiedzmy adeptów już do pierwszego zespołu, 30-latków powiedzmy, no to tutaj naprawdę na tym najwyższym poziomie to każdy jeden najmniejszy błąd albo w zasadzie pech może zdecydować o tym, że ktoś się utrzyma, ktoś spadnie, tak? Czyli składy są wyrównane, o to też chodziło, no i też czasem te wyniki są po prostu zaskakujące, no a czasem po prostu możemy mieć mocniejszy skład. No nie ma na to reguły. No ale dobra, jeżeli jesteśmy przy składzie i przy kadrze, to jeszcze chcieliśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Całkowity poziom umiejętności zawodnika, tak zwany CU magiczny. Jest powiedzonko w Speedway Manager, że CU nie jeździ i to też prawda. Natomiast słuchajcie, CU to nic innego jak suma wszystkich atrybutów i cech zawodnika podzielona przez ilość tych atrybutów. Przez ilość tych parametrów, sorry. Czyli mamy tak, atrybuty zawodnika, mamy ich 8 i mamy cechy osobowości, których jest 5, czyli w sumie 13 parametrów, a więc suma tych 13 parametrów przez 13 daje nam CU. No i teraz w związku z tym pytanie, co to jest aktualna dyspozycja? Ale to już zostawilibyśmy... Pytanie do was. No właśnie, ona jest ważna, ale jak się przelicza, z czego ona jest wyliczana? I tu zostawiamy taki temat otwarty. Jak uważacie, albo jak wiecie, wrzucajcie informacje, z czego wyliczana jest aktualna dyspozycja zawodnika. Dla pierwszej poprawnej odpowiedzi będzie nagroda. O, tutaj tak, będziemy mieć nagrodę dla pierwszej poprawnej odpowiedzi. Okej, gra. Dobra. To byśmy poruszyli sobie teraz kolejny temat. Kolejnym tematem, o ile się nie mylę, to był temat związany z turniejami par. No właśnie, z turniejami par, czy też problemem, który występował. Prośba Pozioma, jakbyś 2 słowa powiedział właśnie o tym problemie, który się pojawiał. Ja tylko tutaj krótkie 2 słowa. Turnieje par dla adeptów, dla seniorów. Mamy skład do ustalenia na turnieje par w menu kadra, no i wystawiamy sobie tam 2 zawodników, mamy 3 rezerwowego i jadąc w tych zawodach możemy robić zmiany, prawda? Czyli możemy tego rezerwowego dowolnie wprowadzać do gry. No tak, jeżeli chodzi o opóźnienia tych zmian, które sygnalizowane były przez kilka osób, no to tak jak rzucaliśmy wam temat na forum i zrzut serwerów, no niestety ten problem, stety ten problem po naszej stronie nie występuje. Wrzucałem też wam artykuł taki na czat, podbiję też go na forum, żebyście mogli się zapoznać z tym, co wpływa tak naprawdę na opóźnienia, bo to jest bardzo istotna kwestia. No i z naszej strony temat jest wyczerpany. Serwery są zwiększone już na tyle, że więcej naprawdę nie potrzeba. Mamy dużą górkę. To też warto zaznaczyć tutaj, że mamy certyfikowanego programistę, który doskonale zna się na tych sprawach i tu myślę, że Damian też szerzej powiesz na temat tego, że wykorzystujemy pewne narzędzia do tego, tak, żeby to badać. No dokładnie. Więc od samego początku, zresztą kto tam pamięta dawne czasy, zanim przejęliśmy tą grę,
to wie, że pewnie jakiś restart gry był raz albo zawias raz dziennie, ale no generalnie więc naprawdę od samego początku postawiliśmy mocno na to, żeby co by się nie działo, ile by nie trzeba było dopłacać, żeby no właśnie serwery i wszelkiego rodzaju inne aplikacje, powiedzmy ogólnie niezbędne do tego, aby odpowiednio zarządzać tą grą, aby odpowiednio ją budować, było dla nas ważne i istotne. Nie wiem, czy pamiętacie, też robiliśmy kiedyś zmiany właśnie związane z architekturą. No, ta cała przebudowa spowodowała, że możemy w tym momencie pozwolić sobie na kolejne zmiany. Natomiast no, korzystamy z profesjonalnych narzędzi, mamy profesjonalnego programistę, który, no tak jak powiedział Pozioma, zna się na robocie i generalnie rzecz biorąc, no jakby na tym akurat aspekcie, znaczy na tym, raczej chyba i na zmianach też, no nie oszczędzamy, tak? Więc jakby też dzięki Wam, dzięki temu, że wspieracie grę, kupujecie speedcoiny, potem motory, konta supporter i tak dalej, no jak widać możemy sobie pozwolić na to, żeby właśnie korzystać z profesjonalnych narzędzi, daje Wam to, albo każdemu graczowi poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście, no czasem zdarzają się awarie, ale są też niezależne po prostu od nas. Natomiast, no druga kwestia jest też taka, że płynność gry, rozgrywki jest tutaj ważna, najważniejsza. No więc mogą być prawdopodobnie inne powody, no zwłaszcza, że to dotyczy tam pewnej grupy, tak? Tutaj zgłaszają nam przeważnie te same osoby, że mają ten problem, więc no trzeba go gdzieś tam poszukać. Przykłady odniosę, znaczy odeślę Was jeszcze raz do tego artykułu, który podbiję na forum. Będziecie mieli okazję zapoznać się z tym, co wpływa na opóźnienia, lagi tak zwane w grze, tym bardziej online. Dokładnie tak, dokładnie tak. No więc zaczynając ten temat, w zasadzie turnieje Motory. par, zmiany, motory, możemy sobie przejść dalej i tutaj od razu zasygnalizujemy przy tej okazji. Zapraszamy już teraz w niedzielę na SM News, na którym opowiemy sobie o planowanych zmianach, no, dokładnie szerzej. Chcemy zrobić live, tak żebyście mogli wziąć też udział, zadawać pytania na czacie, tak aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tych najbliższych zmian, ale jedna z nich obejmuje, tam się pojawią tunerzy, silniki, obejmuje ta zmiana, jedna z kolejnych zmian, którą chcemy jeszcze w tym roku wdrożyć, dodam, będzie dawała możliwość wyboru motoru dla zawodnika, czyli menadżer będzie mógł podjąć decyzję w trakcie meczu, na jakim motorze ma w danym biegu jechać dany zawodnik. Jeżeli oczywiście menadżera na tym meczu nie będzie, albo nie będzie chciał wybierać, no to tak jak do tej pory będzie ten zawodnik sam o tym decydował. To też trochę w nawiązaniu do tematu, który się pojawił właśnie na czacie, że czasem zawodnik wybiera ten sam motor po raz kolejny, pomimo tego, że ma 2 lub 3 inne świeże, że tak powiem, albo niezużyte. No więc wprowadzamy tą zmianę. Ja tutaj dodam, że to będzie wyglądało tak, że jak jedzie zawodnik w biegu pierwszym i kolejny bieg kolejny bieg ma na przykład w biegu 5, no to już po tym biegu pierwszym można mu wybrać ten motocykl i to będzie zapamiętane i sygnalizujemy, to się fajnie właśnie wiąże z tym tematem, problemy ze zmianami w turniejach par, no żeby jakby słuchajcie, no zobaczymy, prawdopodobnie będzie to inaczej, zrobimy tak, żeby to działało naprawdę idealnie. Zresztą sobie to tam będziemy też pewnie wcześniej przeglądać, testować. Być może nas pewne rzeczy tam zaskoczą, albo nie wiem, je skorygujemy. No nieważne, w każdym bądź razie będzie docelowo ok. Natomiast, no, jeżeli ktoś będzie miał jakieś inne, niezależne od nas problemy, no to automatycznie może mieć gdzieś tam jakiś problem z wybieraniem tego motoru dla tego zawodnika. Także to tylko sygnalizujemy, żeby nie wpadać w niepotrzebną, żeby się nie denerwować, nie stresować. Jeżeli jest jakiś problem, to rozwiązujemy go, no mam nadzieję, że w miarę sprawnie. Spodziewamy się incydentalnych, tak jak w przypadku turniejów par, problemów. Gdyby były większe, to będziemy nad tym pracować. Dokładnie tak. Ok, mamy turniej par, tu od razu wrzuciłem jeszcze z przewodnika informację, co to jest turniej par. No to powiedzieliśmy już. To, że możemy sobie właśnie oglądać też rankingi. Natomiast chciałem wrzucić... A kto tam przewodzi teraz w tym rankingu? Adis, widzę. Adis, Niedźwiadki, Rawicz. O, trzecie miejsce ja jestem. Powiedz mi, właśnie przy tej okazji chciałem Ci jeszcze zadać to pytanie. Zarzucę wątek od razu. Powiedz mi proszę, w turniejach par, na kogo stawiasz, kogo objeżdżasz i po co? To mogę? To nie wiem, czy powinienem, bo tu się wychylać z wiedzą, to nie wiem, czy tak mogę. Znaczy, słuchaj, no generalnie rzecz biorąc, jakby wiesz, Nie, no no tak, faktycznie no, objeździłeś trochę juniorów, ale wiesz, no niekoniecznie twoje rozwiązanie jest też jedyne, prawda? Nie, broń Boże, no ale to jest kwestia tego, kogo chcecie trenować. No zawodnicy są różni, parametry mają różne umiejętności, mają różne cechy.
Zależy jak chcecie grać. No, jak chcecie grać agresywnie, to trenujecie tych agresywnych. Jak chcecie jechać swobodnie na profesjonalizmie, no to trenujecie tych z profesjonalizmem. Kwestia tego, co kto, jakby, jaki tryb preferuje na jakiej nawierzchni i tak dalej. Tak, Trzeba no ja też tutaj trochę pilnować więcej pogody, może jak powiem. chłopaki rzeczy. Warto, to ja może Znaczy nie, więcej bo ja podpowiem. Więcej podpowiem. Mhm. Warto się czasem zastanowić, czy w turniejach par puszczać zawodnika 35, 6, 7-letniego, czy nie lepiej puszczać 19, 20, 21-latka. Znaczy Taka to tylko uznaję to za oczywistość. W sensie chyba, no bo jakby to już chyba tyle było powiedziane o tym, że szkolić trzeba młodych. No, Wiesz co, natomiast jesteś, to znaczy z czasem, jak twój budżet klubowy tak naprawdę jest większy, to wtedy tak, kiedy twoje saldo kasy jest większe. Natomiast na samym początku też rozumiem i sam też na to patrzyłem, żeby jeździć w turniejach par i żeby też zajmować te pozycje tam 1, 2, 3, bo wtedy masz więcej kasy, nie? Wtedy nie 50 ale to mówisz tysięcy na za takim udział. starcie, powiedzmy pierwszy, drugi, trzeci, Tak, no czwarty tam sezon, kilka tak? pierwszych sezonów, prawda, więc tak, żeby podreperować trochę budżet klubowy, no to warto pojeździć, tak, a nuż złapie się tam na drugie, trzecie miejsce i generalnie tam zarobię dodatkowe 100-150 koła. No tak, to prawda. No, to tak, wiesz, Ale można też stadion rozbudowywać przez pożyczki. można stadion rozbudowywać przez pożyczki. O, widzisz, to jest być może kolejny temat, moglibyśmy sobie o tym pogadać, trochę o finansach, o tym, kiedy brać Ale pożyczki, lecimy jak je dalej. rozliczać. Słucham? Lecimy dalej. Lećmy dalej, w zasadzie wiesz co, no jakby w temacie najważniejszych rzeczy, mamy to już przegadane. To, co chciałem na koniec powiedzieć, na pewno to temat związany z live'em, na który właśnie Was zapraszamy. W niedzielę będziemy chcieli pogadać na temat, znaczy konkretnie spotkać się z Wami. Pewnie będę ja Pozioma, pogadać live o tym, jakie będą planowane zmiany w tym roku, które chcemy wdrożyć. No i też będzie można zadać pytania na bieżąco, zwłaszcza, że te silniki tunerzy, to pewnie parę tam pytań Wam się pojawi. No więc już teraz zapraszamy w niedzielę. No to co, to Serdecznie. taki pierwszy odcineczek, takie lekkie przetarcie, co? No pytanie, czy też wypowiedzcie się, czy chcecie, jakby, żebyśmy gadali. Znaczy my sobie pogadamy jeszcze parę razy, wiesz, będziemy chcieli też tematykę tutaj trochę bardziej zgłębić, pewnie pogadamy o lidze, o meczach i tak dalej, natomiast to pierwsze otwarcie, myślę, że ciekawe, fajne rzeczy, zwłaszcza, że szczegóły będą w niedzielę. A może ktoś się skusi i chce pogadać z nami mimo wszystko, mimo tych wielu już pytań o to? Jakby ktoś miał ochotę, to serdecznie zapraszamy oczywiście. Tak, jak najbardziej zapraszamy do dyskusji. Generalnie rzecz biorąc, nawet my mamy różnice zdań na temat pewnych, nie wiem, tam No jasne. kwestii związanych z zawodnikiem, szkoleniem i tak dalej. No więc automatycznie, no i też nie ustrzegamy się błędów oczywiście, no więc automatycznie tak, im więcej osób do dyskusji, tym lepiej. Zapraszamy. To w końcu menadżer, trzeba mieć inne zdanie. No, jak najbardziej. Dobra, dzięki za spotkanko, do zobaczenia, do następnego. Siemanko, cześć. Siema.